Witam na działce. Dziś film z nawożenia roślin gnojówką z pokrzyw i podstawowych błędów, jakie są z tym związane. Nie wiem, czy oglądaliście mój film z przygotowania gnojówki. Jeśli nie, to zachęcam. Wkleję Wam link w opisie do tego filmu. Mówiłem w nim o zasadniczej kwestii, że gnojówka z pokrzyw mylnie niż wszyscy myślą nie zawiera praktycznie azotu, bo ma go jedynie 0,005%, tylko zawiera tytan. Nie będę się tu rozgadywał na ten temat, gdyż wszystko jest w tym poprzednim filmie na temat gnojówki i link do tego filmu macie w opisie. Ale jest to pierwszy i zasadniczy błąd odnośnie gnojówki z pokrzyw, gdyż wszyscy myślą, że ona ma bardzo dużo azotu, a ona praktycznie tego azotu nie ma. Moja gnojówka już stoi ponad 2 tygodnie i czas ją w końcu wykorzystać. Pierwsze, co musimy zrobić, to gnojówkę przecedzić przez gęste sito z gęstym oczkiem, żeby przypadkiem nie dostały nam się jakieś nasiona pod rośliny. I tu jest drugi zasadniczy błąd, że często rozsiewamy sobie pokrzywy pod roślinami, bo niedokładnie odcedzimy tą gnojówkę. Ja używam do tego bardzo gęstego sita. No i czas na podlewanie. Rozcieńczanie, jakie stosuję, to 1 litr gnojówki na 10 litrów wody. Oczywiście stosuję do tego deszczówkę, bo taką posiadam. Przed podlewaniem trzeba zadać sobie zasadnicze pytanie, jakie pH ma gnojówka. I tu przyjmuje się, że to pH może wahać się w granicach między 6 a 7. Ja do gnojówki wykorzystałem deszczówkę i również w deszczówce będę tą gnojówkę rozrabiał. I obstawiam, że pH mojej gnojówki jest w granicach około 6. I właśnie pod takie pH dobieram rośliny, które będę podlewał gnojówką. Z roślin ozdobnych w pierwszej kolejności podlewam laurowwiśnie, których krzak w zasadzie w ponad 95% składa się z części zielonej. W drugiej kolejności podlewam róże na działce, których zapotrzebowanie glebowe w pH również balansuje w okolicach 6. Dalej podlewam łubin, na którym też jest bardzo dużo części zielonych i których pH glebowe jest w granicach mojej deszczówki. I na koniec podlewam jeszcze kilka wiśni japońskich ozdobnych, jakie mam na działce. W kolejnym etapie podlewam rośliny owocowe i na pierwszy ogień idą poziomki. I tu bardzo ważna kwestia, żeby w momencie, kiedy podlewamy poziomki czy inne rośliny owocowe, na etapie, kiedy mają już owoce, nie lać po tych owocach gnojówką, gdyż bakterie, które są zawarte w gnojówce, przenikną do owoców, które potem spożywamy, a to może być dla nas szkodliwe. W dalszej kolejności podlewam maliny, których ziemia również waha się w okolicach 6 pH oraz jeżyny bezkolcowe. Z warzyw gnojówką z pokrzyw podlewamy np. pomidory, ogórki, paprykę, bakłażany, arbuzy czy cukinie. Na koniec, czego nie zaleca się podlewać gnojówką z pokrzyw, jeśli chodzi o rośliny ozdobne, to przede wszystkim roślin kwasolubnych, czyli azalii, wrzosów, rododendronów. Natomiast jeśli chodzi o rośliny owocowe, to na przykład borówki amerykańskiej, gdyż ona preferuje niskie pH gleby i nie po to na przykład ja u siebie stosuję siarcza namonu, żeby zakwasić glebę pod borówką, żeby potem podlewać gnojówką z pokrzyw borówkę i podnosić to pH. Z warzyw należy unikać zasilania gnojówką z pokrzyw nowalijek, czyli wczesnowiosennych warzyw o krótkim okresie wegetacji, takich jak marchew, rzodkiewka czy sałata. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Oczywiście, jeśli materiał Wam się podobał, no to zostawcie mi kciuk w górę. No i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnego filmu. Pozdrawiam.